Witam serdecznie moich widzów. Dzisiaj taka pogawędka trochę o bieżących pytaniach od Was. Więc tak, pierwsze pytanie było takie, że problem, który mi zgłaszacie, dużo hodowców do mnie dzwoni z racji, że prowadzę kanał, że kojarzą mnie, że lotuję na Śląsku i mam całe telefony z całej Polski, żeby odnaleźć właściciela gołębia, żeby pomóc w sąsiednich oddziałach. No ja nie znam wszystkich hodowców z oddziałów Katowice, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice i bądź co bądź każdy tu rejon, jak już ktoś kojarzy Katowice, to obok mnie, Katowice to obok mnie, ale 50 km. Między nami jest kilka oddziałów. Ale staram się pomóc jak mogę, kontaktuję z prezesami. No i właśnie, problem kontaktów. Dużo hodowców nie potrafi sobie poradzić z odnalezieniem kontaktu, bo na stronach oddziałów nie ma telefonów do członków zarządu, nie ma telefonu kontaktowego, albo go nikt nie odbiera, albo po prostu tych telefonów brak telefonów do kontaktu, żeby odnaleźć po prostu, jak już się znajdzie oddział na internecie, kto bardziej orientuje się jak to działa, wpisuje sobie numer oddziału, odszukuje stronę oddziałów, klika sobie w zarząd i nie ma, w większości wypadków może i zarząd podany, ale nie ma kontaktu, nie ma numerów telefonów, nie są w stanie odnaleźć. Ja gdzieś tam szukam po Facebookach, w kontaktach, gdzieś gdzie mam znajomych hodowców. Ostatnio oddział Katowic, pisałem do Manuela Stachonia, tam chyba prezesem jest, przez Facebook, bo mi zgłaszał hodowca, że tam ma gołąbka. Pisałem do oddziału Dąbrowa Górnicza, tam się akurat odezwał kolega przez Facebooka, więc go serdecznie pozdrawiam. Akurat, no nie każdy ma tego Facebooka, ale właśnie staram się pomóc jak mogę, ale jest bardzo wiele oddziałów z brakiem kontaktu, jest to ewidentny problem, więc myślę, że może też hodowcy w własnych oddziałach gdzieś tam patrzą, jak się wasz gołąbek gdzieś zagubi, to popatrzcie, czy w waszym oddziale da się dodzwonić do waszego oddziału, bo być może ktoś go chce zgłosić, kto się z nim chce kontaktować. Ja już nie mówię, że mają być telefony i tak dalej, ale wchodzi do jednego łapacza, łapacz telefon odkleja, tipesa ściąga i nie ma tego telefonu. Rzadko nie jest to wina hodowcy, tylko los tak zmontował, odkleił się w wodzie, gdzieś w trasie, zadrapał, numer nieczytelny. Mnóstwo przypadków, co hodowcy mi dzwonią i nie umią tego telefonu odczytać, odebrać. Może ktoś ma naklejki ze starym numerem, a już ma nieaktywny. Naprawdę. I potem są poszukiwania i wielu tych uczciwych hodowców poszukuje tych właścicieli, co z nimi zrobić. Co więcej, hodowcy z zagranicy, z Niemiec do mnie dzwonili, akurat Polacy, którzy pomagają Niemcom odnaleźć właścicieli, to w ogóle tam to w ogóle dzwonią i za dzień chcą od razu właściciela, żeby odnaleźć, a to jest proces długotrwały, trwa kilka dni, żeby się komuś przekazać, ktoś odnalazł, ktoś dał znać, naprawdę droga przez mękę, więc się potem czasami nie dziwcie, że komuś wejdzie młodzik i nie szuka właściciela, bo mu się nie chce i uzna, polotuję nim, jak polotuję, zobaczę jak przeżyje, to poszukam, no bo większość zachodów, że ktoś poszuka, się okaże, że gołąb zginął. Nie powinno tak być, nie powinno tak być, powinniśmy zgłaszać, poszukać, ale sami przez organizację wiele oddziałów nie ułatwia tego, więc tutaj wielki apel właśnie w związku z tym, żeby to bardziej ogarnąć ten temat poszukiwań właśnie gołąbków. Druga ważna sprawa, kreatywne trendy w Twojej hodowli. Ufundował takie dwie nagrody. W skład nagród wchodzi czapeczka. Czapeczka z logo właśnie kreatywne trendy. Tu naklejeczki, kubek taki dedykowany i notatnik hodowcy, zaraz go pokażę. Fajny notatnik na nowy sezon.
wszystko można sobie popisać. Plany działania i inne. I teraz tak, mam dwa takie zestawy i chciałbym je, Kreatywne Trendy przekazał je na wsparcie Igora Mitko. Była taka aukcja charytatywna oddzielem Mszanna, zostały te pakiety przekazane. Tam z racji zamieszania nie zostały one zlicytowane, więc niniejszym podpostem chciałbym, żeby hodowcy je zlicytowali. Osoby, które dwie najwyższe oferty, które pragną wspomóc Igora Mitko. Jest to dziecko, które potrzebuje rehabilitacji i pieniędzy właśnie na rehabilitację i turnusy. Ponieważ to zostało ufundowane na ten cel, chciałbym domknąć tą sprawę i dwie osoby, które pod tym filmem skomentują, zaoferują najwyższą kwotę za te gadżety, to dostaną one do nich wysłane. Dostaną one do nich te dwie paczki wysłane. Na przykład umówmy się, że będzie to za pobraniem. Ja bezpośrednio to wpłacę później na tą fundację. Czemu to mi nie wchodzi? Na fundację i w ten sposób zostanie wsparta ta aukcja. Do końca tygodnia, do piątku, do godziny 20. Chciałbym, żeby pod tym postem osoby, które właśnie chcą wspomóc, i dwie najwyższe oferty, dwie najwyższe kwoty, które wpłyną, po prostu zostaną dla nich wysłane te upominki. Można licytować, można też wpłacić jednocześnie coś tam na te konto, właśnie się pomaga. Także chciałbym tutaj dla taki konkursik, który wspiera właśnie konto Igora Mitki. Kto kojarzy, jak nie, no to służę pomocą i mogę przedstawić, jak ktoś jest zainteresowany, o co dokładnie chodzi, jak ktoś by nie oglądał wcześniejszych filmów. Dziękuję za dużą oglądalność. Czas na zrobienie podsumowania fatalnego maratonu. Powiem tak, dzisiaj byłem odebrać u obliczeniowca okręgowego i akurat w tym momencie, co tam zajechałem, to przyjechali hodowcy polisty z sąsiednich oddziałów. Akurat tak się złożyło, że dzisiaj to było. No i powiem tak, rozmowy jakie się toczyło, przyjechał hodowca, który z oddziału Gorzyce czy Godów, przyjechał po listy i wiadomo, pytanie jak tam po locie. No, z 10 gołębi wysłanych ma 4 w domu. To nie jest tak źle, bo są i gorsi. I stwierdził, że już na dalsze loty nie daje, bo to nie ma sensu. Ma małą hodowlę, zaczynał tam 40 gołąbkami. Zgubił na locie 6 sztuk, czyli 60% wysłanych gołębi. Ja też rozmawiałem z kolegą. Ogólnie straty kształtują się na poziomie 50%. Tak to można określić. Część hodowców kręci głowami, bo przyjechali tam kolejni polisty, po co lot przekładany. Jedynie zostały wykończone gołębie od hodowców, w szczególności od tych małych hodowców, małych hodowli, którzy lotują sobie tam 40 gołąbkami, 30 paroma gołąbkami. Dla nich zgubienie 9, 10, bo 10 seria to podawali po 10 sztuk. Praktycznie zniechęca ich kompletnie do koszowania na kolejne loty i kilku kolegów stwierdziło, że na dalsze loty już nie będą dawać, nie będą koszować tych gołębi, że sobie odpuszczają lot
następny, który ma być w Świnoujście, plus zewen oczywiście, następny okręgowy. Także trzeba się spodziewać, że tam opłata będzie bardzo, bardzo duża. Ja chciałbym podziękować, tutaj samczyk dolot, ale w sumie w stanie bardzo, bardzo słabym. Wczoraj przyleciał, ledwo się rusza. Te gołąbki, co dolatują w takim stanie, doleciał on, doleciał jego brat, akurat dwa bracia w odstępie tam 20 minut, przy czym ten nigdzie nie wszedł, więc jest strasznie zajechany. Tutaj jest czerwona, ma nawet telefon na nóżce, dziś przyleciała, ona się znajdowała w okolicach Opola, stąd też wiem, że w Opolu mieli loty w niedzielę, 500, super udane, gołąbki super przyleciały. Było okolice Opola i dziękuję serdecznie hodowcy za to, że się nią zaopiekował. Ona jest w bardzo dobrym stanie, no bo niektóre gołąbki się właśnie zatrzymały gdzieś po drodze, nie doleciały, weszły na wieczór czy rano, no i one sobie nie uszkodziły. Dostała wody jeść, wypuścił ją i przyleciała. A te, które się szwędały, są znacznie w gorszym stanie, które walczyły, które się nie poddały, to dolatują w dużo gorszym stanie. Ale dziękuję tutaj za opiekę. Ja też się staram opiekować i trafiła na dobrych ludzi. Zresztą 3 gołębie mam zgłoszone telefonicznie, co odzwonili, z tego ta już wróciła. No i tutaj jest moja młodzież. O, i tutaj też samiczka siedzi, ale ta nie była zgłoszona. Ma jakiś telefon, czy nie ma telefonu? Nie, ale ona już przychodziła w poniedziałek, więc sobie radziła. Za to tu jest samiczka, która była w okolicach Olesna, w oddziale Kluczbork. Hodowca ją zgłosił, przyleciała, weszła do młodych przy mnie. W sumie obie dzisiaj zostały wypuszczone, obie przyszły. Powiadomiłem hodowców, u których były. Także serdecznie dziękuję tym hodowcom, którzy się naszymi gołąbkami opiekują. I te gołąbki mogą dojść w dobrym stanie do gołębnika. No, ratują ich przed tym, co im zgotowali po prostu ci, co postanowili lecieć lot w sobotę. I lot fatalny w skutkach. Wielu hodowców, bardzo wielu naprawdę postanowiło dalej nie koszować, nie lotować. I słowo jednego kolegi, z którym rozmawiałem, zresztą nie jednym, mówi tak: taurisy poszły się jebać, gołębie poszły się jebać, a zapłacić trzeba. I on już to wszystko pieprzy, puścił gołębie w pory i na 2 ostatnie loty nie wkłada. No i to jest podsumowanie i efekt tego, jak ten lot załatwił niektórych hodowców i część hodowców, którzy gołębi nie włożyli. Wielu kolegów ma 1 gołębia z 10, 0 z 10, 2, 3, ogólnie szacując jest 50% gołębi z tego lotu. Także wypada podziękować tym, którzy lot zorganizowali. Mi siedzi i lata samczyk, który został pozbawiony obrączki. Tak, przyszedł bez obrączki, została mu ścięta. Jakiś wandal ściął mu obrączkę. Być może nie chciał, żeby na gołębniku ktoś widział, że jest to gołąbek od kogo. Być może bardzo blisko był. Czasami ktoś świadomie ścina. Przyleciał w dobre, wesolutki, w dobrej kondycji. Siedzi tutaj, gdzie był za młodego. Nie dorzucałem go do drużyny, bo akurat tu siedzi, tu przyleciał. Także są dobrzy ludzie, którzy opiekują się naszymi gołąbkami. Myślę, że tych dobrych ludzi jest więcej. Ale są też osoby
fatalne, że tak powiem, które niestety robią takie brzydkie rzeczy. Tutaj samczyk zamknięty w klatce, bo robi bójki, po prostu wrócił, inny zajął jego cele i nie chce, żeby mi przed lotem go pobił, ten tak się nie nadaje do dalszego lotu. Po locie go dopiero wpuszczę, żeby teraz po prostu za dużo bujek i za dużo uszkodzeń. A tu kolejny, którego przywiozłem już w poniedziałek, weszedł, czy został złapany i sytuacja taka, że już był okradziony bez tipesa, ale akurat niedaleko trafił i odnaleźli mnie. Co prawda zajechałem po niego, chociaż nie spisywał się dobrze w tym sezonie, no ale zguba została odzyskana. Też musi być w klatce, bo też bojowo nastawiony, chudy, ale tłucze się straszliwie. Także akurat miałem to szczęście, że 3 gołąbki na telefonach zostały zgłoszone. 4. 3 przyleciały o własnych siłach z Opola, z okolic Olesna, z Kluczborka i z Pstrążnej, to 30 km, też siweczka doleciała jako ostatnia. Jednego przywiozłem, akurat Taurisa mu ukradli z telefonem, a gość ściągnął Taurisa, nie zadzwonił i wyrzucił gołębia. Pewnie nie wiem, czy wiadomo, czy ja bym mu dał jeść, pić, to przynajmniej by do domu wrócił, a on był 5 km od domu, więc musiał go po prostu, ukradł tipesa i wyrzucił, nawet jedzenia mu nie dał. A gołąbek został po prostu w pobliżu, doleciał blisko, odnaleziony na listach czy w jakiś sposób i zadzwoniono do mnie, że gołąbek znajduje się niedaleko. Zajechałem po niego i przyjechałem. Także dziękuję tym, co się zaopiekowali gołąbkami. Te, które samiczki właśnie samodzielne powróciły. Także dzięki za opiekę. Tu jeszcze nawet telefon ma na nodze, a to jest chyba ta ostatnia, która wróciła, to co była w Pstrążnej, tak? Także dzięki jeszcze raz. Na koniec podsumowując lot, na którym gubi się 50% gołębi, jako katastrofalny nie powinien się odbyć, bo hodowcy później rezygnują z dalszego koszowania. Niestety wielu już nie będzie koszować, wielu się zniechęciło, a najlepszym podsumowaniem jest to, co mi doniesiono tego lotu, że to było z góry zaplanowane, bo przy zegarach, jak mi ktoś powiedział, ogłoszono, że plan został wykonany, król zdetronizowany, lot przełożony po prostu dla własnych interesów, a nie dla dobra gołębi, dobra hodowców. Trudno, że przy okazji ucierpiało wielu hodowców, którzy dalej nie będą lotować, ale tym się nie przejmują. Dobry lot.